Ich jądra starzeją się szybciej wraz z wydłużaniem dnia. Dlatego możliwe, iż dziś odkryjemy przepis na wieczną młodość. Przynajmniej genitaliów. Od razu dodam, że genitalia to nie są włoskie linie lotnicze. Są małe, puchate i nie żyją zbyt długo, choć chyba każdy z nas miał znajomego, który twierdził, że jego okaz był z nim blisko 15 lat. Nocami szaleją, za dnia przemycają jedzenie w policzkach, a ich siekacze rosną przez całe życie. Chomiki, bo o nich mowa, to zwierzęta nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry. Osoba, która wie, kto konsumuje najdroższe posiłki na świecie. Witaj. Cześć, witam serdecznie. Nie wiem, od razu zaczynamy od pytania, czy jakieś inwektywy jeszcze chciałeś, bo tak wczoraj bardzo tak dużo ich było, więc wolę wiedzieć, czy się szykujemy na poważną rozmowę. Nie, no właśnie myślę, że na wstępie warto zauważyć, że nie jest to poważna rozmowa, bo myślę, że to już to w ogóle nawet nie mamy na to szans przy tym temacie, zwłaszcza przy tym wstępie, który zrobiłeś. To już ten statek odpłynął, także nie idziemy w poważną, merytoryczną będzie poważna rozmowę. Ja po prostu wstęp miałem napisany, zanim się do ciebie odezwałem. Przyznam się bez bicia, więc gdy zadałaś mi pytanie, mówię, kurczę, musiałbym poświęcić 5 minut pracy, żeby nowy wstęp wymyślić i no nie wiem, ten mi się podobał. Najwyżej dogramy inny. Nie, ja myślę, że to i tak nie będzie już lepiej, także idźmy w to, tylko myślę, że trzeba po prostu uprzedzić, że to nie jest poważny program, to nie jest dla ludzi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś, bo są bardzo wzruszeni posiadaniem chomika. Ale właśnie są, bo to będą zupełnie niesztampowe i nieszablonowe informacje, po prostu podajemy je w inny sposób. Tak, zgadzam się, aczkolwiek trzeba to wszystko wziąć przez, no trochę wziąć jednak na to tutaj, jak to się mówi, co się bierze? Poprawkę, dziękuję bardzo, tego słowa mi brakowało, że będziemy mówić też rzeczy, które nie są do końca dla ludzi o słabych nerwach. Tak, że... To zacznijmy od takiej rzeczy. Ile kosztuje nakarmienie holenderskiego myszołowa? Tak, to kiedyś mój syn jakiś taki ranking najdroższych posiłków oglądał i tam tego nie było, aczkolwiek sądzę, że to jednak będzie top światowy. Bo w Holandii robi się w tej chwili od już ładnych paru lat reintrodukcję chomika europejskiego, który tam u nich miał się kiepsko, tak jak zresztą w większości miejsc, gdzie występuje. No i ten chomik europejski dosyć poważnych wymagał przedsięwzięć, bo tam były wstrzymywane budowy drogi, były jakieś specjalne tereny robione pod to, żeby on tam mógł sobie żyć i tak dalej. No i jakiś tam niezadowolony radny policzył, że jeden myszołów, że jeden chomik w przeliczeniu kosztuje ich 100 000 euro, a tych chomików rocznie ileś było zjadanych przez myszołowy, także prawdopodobnie najdroższy posiłek na ziemi to właśnie myszołowy miewają holenderskie. No to na bogato, no to już jest, widzisz, ciekawostka i co i mówisz, że to nie jest wiedza merytoryczna? Myślisz, że ktoś dowiedziałby się tego z innego miejsca? No ja niestety przez ciebie trochę rozbestwiony, bo wiem o tym, że też jak wpisujesz w Google, to wyskakuje ci to AI, no to całe AI zepsuło mi zabawę. I dlaczego? Bo gdy wpiszesz ciekawostki o chomikach, wypluwa następujące hasło. Chomiki to fascynujące małe zwierzątka, które mają wiele ciekawych cech. Nocne, a jednocześnie społeczne, z wyjątkowym zmysłem węchu i zdolnością do kradzieży pokarmu w policzkach. To tylko niektóre z ich niezwykłych atrybutów. Pomijając, że wszyscy inni twierdzą, że są samotnikami, nie zwierzętami absolutnie, no właśnie, aż mnie zmroziło. No. Na dzień dobry AI takie coś wypluło, ale co gorsza, nie ma tam nic o jądrach. A przecież ty znalazłaś fascynującą publikację, z której ma wynikać, że jeśli wydłużymy chomikowi dzień, to jego jądra szybciej się starzeją. Powiedz mi, która audycja już o tym mówiła? To znaczy tak, od początku. Chomiki to są zwierzęta laboratoryjne, chyba jedne z popularniejszych, ze względu na bardzo szybki rozród i dużą, nie czarujmy się, wytrzymałość na bardzo złe warunki, bo jednak część zwierząt nie będzie żyła w laboratoriach po prostu. Natomiast chomiki dają radę i z tego powodu są dość mocno spopularyzowane. No i okazało się, że zrobili im pomiary ilości melatoniny w jądrach. I to tam te badania w ogóle trwały wiele lat i na różne aspekty zwracali uwagę. No i właśnie wyszło, że
Młode chomiki mają dużo tej melatoniny, a stare chomiki mają mało tej melatoniny. No i zaczęli im właśnie kombinować z fotoperiodem i raz im dawali więcej światła, raz dawali im mniej i sprawdzali, co tam się dzieje. No i się okazuje, że w momencie, kiedy one mają wystarczająco dużo, przebywają w ciemności, to te jądra mają, tak są wysycone tą melatoniną, że wolniej się starzeją, czyli jakby ten chomik ma dłużej możliwości przekazywania swoich genów, także to jest na plus, ale to jest też na minus, bo jak sobie człowiek pomyśli, jak te biedne chomiki w domach siedzą w tym sztucznym świetle, które cały czas im ten fotoperiod rozwala i potem, to znaczy nie mówię, że akurat o jądra się martwi, ale ogólnie to musi mocno wpływać na ich dobrostan i myślę, że to musi być też dla nich przykre, takie zaburzenia niewielkie nawet tego fotoperiodu. Znaczy ja ci powiem, że jak to mówiłaś, to oczywiście w zupełnie innym kierunku moje myśli poszybowały, bo czy mówi ci coś nazwisko Korzeniowski? Tak. Co konkretnie? A czemu ci powędrowały w tym kierunku? Bo co napisał Józef Konrad? Jądro ciemności. A to był właśnie Korzeniowski. Widzisz. I patrz ile wiedzy, ale zobacz ile wiedzy, widzisz? Ale jakie głębokie. No, bo ja się dziś staram, po tym jak wczoraj napisano, że nie dość, że jestem tu tą mniej bystrą i gorzej przygotowaną częścią audycji i że wcale nie zgrywam idioty, to mówię dziś powalczymy po prostu, młoda damo. To teraz pójdźmy do najważniejszego, coś za co możemy dostać Nobla, Oscara albo no nie wiem, przynajmniej naklejkę dzielnego pacjenta. Czy możliwym jest, że stymulowanie chomiczych jąder odmłodzi zwierzę? Tak, to znaczy nie, bo robili to w drugą stronę i w momencie, kiedy już te zmiany starcze zachodzą, to stymulowanie jakiekolwiek nic nie daje. Ojej, czyli nie będzie Nobla. Czyli po prostu jak już zwiędną, to już zwiędną i już nic na to nie poradzimy. Znaczy, działać. Wiem, że się tu najbardziej przygotowałeś z genitaliów, no a te jądra u chomika są niczym te uszy u zębatego. O, pamiętasz, ogromne muskularne, było takie coś, że uszy miały ogromne muskularne. No i sama kiedyś udostępniałaś taką fotkę z chomikiem, który zrobił sobie z jąder poduszkę. Tak, ale to jest w ogóle jeszcze nic, bo właśnie przed chwilą jeszcze kolega mi przypomniał taką ciekawostkę, o której zapomniałam w ogóle, że są jeszcze chomiki chińskie, one są takie trochę podobne do dżungarskich i roborowskiego, takie z tych mniejszych. I swojego czasu w sklepach były przede wszystkim albo w zasadzie tylko samice, dlatego że samce w momencie, kiedy im się zwłaszcza zrobi cieplej, to te ich jądra są tak gigantyczne, że wyglądają po prostu, ten chomik wygląda jakby był, jakby miał drugiego chomika przyczepionego z tyłu po prostu, bo wyglądają nieziemsko, one stanowią prawie, że może nie połowę, ale wygląda to niesamowicie i po prostu takie chomiki nie miały potem wzięcia w sklepach, dlatego tylko się na samicach skupili. Co też było jakby wygodniejsze dla obsługi, bo nie musieli osobno, nie musieli rozdzielać potem tych chomików. Bo te mniejsze gatunki nie są aż tak wobec siebie agresywne, bo tam wspomniałaś o tym społecznym życiu, które oczywiście nie jest prawdą, to znaczy to nie są gatunki społeczne. AI mówi co innego, więc wiesz, przegramy z tym AI kiedyś, nie? Ale nie, to znaczy są gatunki, które żyją w takich mniejszych bądź większych koloniach, między innymi właśnie te roborowskiego, i one generalnie lepiej je trzymać osobno i zdarzają się w bardzo agresywne też jakieś tam zdarzenia między nimi, ale one się jeszcze w miarę tolerują. Natomiast w przypadku innych już chomików to już naprawdę czasami na noże idzie, także to jednak, żeby to wybrzmiało, bo to jest bardzo ważna kwestia, że chomiki trzymamy osobno, pojedynczo, bo one się nie lubią. No to taka mała zagadka, bo już padła nazwa chomika roborowskiego. Czy wiesz, jak miał na imię pan Roborowski? Nie. Wsiewołot. No ja myślałam, że Robert to by było Nie, właśnie, powiem ci, też byłem zawiedziony troszkę, dlatego nazywam go po prostu kapitanem. Czasem mi takie ciekawostki dajesz, jak są rozczarowujące, no. A znałaś ją? A wiedziałaś? To jest program edukacyjny. Proszę bardzo, dzisiaj dajemy dużo wiedzy, nie tylko żarciki. I pan Roborowski służył w stopniu kapitana.
Okej. A, tam w ogóle inne chomiki też mają, właśnie te Roborowskiego, bo są różne podgatunki, ile pamiętam, to też mają innych Rosjan w dalszej części nazwy, więc to No tak, bo one tam generalnie stamtąd pochodzą, nie? To tam jest takie zagłębie chomicze. Zagłębie chomicze. Do Zagłębia jeszcze przejdziemy później, ale to dopiero później. Tak, pięknie. Widzę, dzisiaj nam się Czekam, wyłapiesz. wyjątkowo nam się klei rozmowa. No ja łapię, mimo że nie byłem na agroturystyce, to wyłapuję. No dobrze, no to na chwilę może byśmy przeszli do żołądków chomików, bo te małe żarłoki mają dwukomorowe ustrojstwo i tak pamiętam, że wolałabyś inne pytanie, wiem, ale chciałem spytać, dlaczego? Po co takiemu chomisiowi To znaczy, to dwukomorowy nie jest żołądek? jakaś ich wyjątkowa cecha, bo to jest cecha całej ogromnej ilości zwierząt. No ja nie mam dwukomorowego i uznałem, że No chciałem się właśnie ty spytać. nie masz, ale generalnie większość, znaczy może nie wiem czy większość, ale no może nawet większość zwierząt ma przedżołądki. Na pewno mają ptaki, tak, to wolę. Na pewno mają większość gryzonie, jeżeli nie wszystkie, bo o wszystkich to nie wiem. Ciekawsze są krowy i inne przeżuwacze, bo one mają 4, No ale to no nie? 4, no tak, no ale właśnie. Ale te 2, no to takie nawet pszczoły mają przedżołądki i takie wole. To ja nie wiem, co to jest sexy w tym temacie. W sensie jakby, no wiem, że rzuciłeś wczoraj ten temat, ale tak jakby nie Jezu, umiem dałem za ci bardzo- niską piłkę, bo czekałem, jak postarasz się obrazić mnie za to, że mam tylko jednokomorowy żołądek. Tak naprawdę nie interesowało mnie to w ogóle. Pytanie oczywiście brzmiało inaczej, bo pytanie brzmiało, dlaczego chciałem spytać o żołądki, czy jeśli będziemy za długo chomika łaskotać po genitaliach, to czy zwymiotuje? Ha! I to jest A ciekawe. widzisz, no i to jest to No, pytanie, to jest które ci ciekawe, zaproponowałem, to jest ciekawe ale pytanie. dałem ci później zmyłkę, żebyś zapomniała. I teraz czekamy Dobra. na to wymiotowanie. Nieważne po czym pogiglasz chomika, chomik nie zwymiotuje, ponieważ gryzonie, podobnie jak na przykład konie, nie potrafią wymiotować. Nie mają takiego mechanizmu po prostu i nie wymiotują. W związku z czym można giglać chomika i prędzej się posika, a nie zwymiotuje. Ojej, no to nie wiedziałem. Nie wiedziałem, widzisz? Tak widzisz? słabo przygotowany byłem. No dobrze, a jak to jest z tą długością życia chomika? Bo to jest, wiesz, Zależy. zagadka. No właśnie. Tak, zależy, ale to rzeczywiście, jak tylko rzuciłam temat chomik, to mój mąż powiedział, że oni mieli chomika, który żył 4 lata i był karmiony jakimiś tam kreatyną i czymś jeszcze, i był koksem osiedlowym. I że... Jeździł BMW. Tak, ja słyszałam, że zdaje się rekordem jest 7 lat, ale też takie są jakieś historie, że potem te zwierzęta żyły dużo dłużej, ale sama też miałam takie zwierzęta, które żyły absurdalnie długo w porównaniu z jakby tym, ile powinny żyć, więc trudno powiedzieć tak naprawdę. Natomiast no, chomiki jakby, one są obarczone, jeżeli by tak wziąć statystycznie, ile żyje chomik w hodowli, to one są jednak mocno zaniżają tę średnią. To, że tak jak jest takie powiedzenie, po co się kupuje chomika dziecku, nie? To tak po to, żeby się nauczyło, czym jest śmierć. No generalnie te chomiki są dość mocno... Znaczy ja uważam, że chomika nie powinno mieć dziecko poniżej 6 roku życia, a to niestety często jest pierwsze zwierzę, dlatego że chomiki, z racji tego, że są samotnikami, one nie lubią innych chomików, ale one też nie lubią ludzi. Umówmy się, że one tolerują tych ludzi w momencie, kiedy ci ludzie dają jedzenie i tak dalej, ale to nie są takie zwierzęta jak na przykład szczury, które przybiegną po to, żeby się przytulić, które przybiegną dlatego, że tych ludzi lubią. One generalnie nie przepadają za ludźmi, a ludzie przychodzą, budzą je w dzień, jak one śpią. Cała oczywiście gama tortur pod tytułem złe klatki, złe kołowrotki, złe jedzenie, hałasy i tak dalej. Więc one w tej hodowli domowej to nie mają łatwego życia i przez to jest trudno ustalić tak naprawdę, ile ten chomik tam gdzieś średnio żyje. W naturze nie mają lepiej, bo są z racji swojej liczebności no, na samym dole łańcucha pokarmowego i no, wiele zwierząt się nimi żywi. Z tego powodu to tam różnie, natomiast no, za wesoło nie jest. Nie? One też specjalnie inwestują w takie ilości potomstwa, żeby zrekompensować trochę tą swoją krótkie życie. Właśnie ja chciałem zostać przy tym życiu, bo ono według wielu nie jest krótkie i wiesz, tak jak mówisz, że przyzwyczajać do śmierci, ale no są ludzie, tak zresztą przygotowując się autentycznie, osoba powiedziała mi, że jej sąsiad twierdził, że jego chomik miał 15 lat, bo miał za młodu chomika i jak to bywa, no był regularnie wymieniany po prostu. No, Nagle wiesz, to jest ten moment, okej. kiedy chomik dostaje nagle
przypływu mocy i młodnieje o 3 lata. Okej. Wiesz, no to są te dramaty, ale jak sprawdzałem, i tu proszę bardzo, Google znowu nas zrobiło w konia, bo twierdziło, że no nawet z twoim mężem laska może nie wygrała, ale Karen Smithon z Wielkiej Brytanii miała chomika, który dożył 4,5 lat. Więc ja podejrzewam, że skoro znamy starsze, to po prostu Karen się zorientowała, że jej podmieniają, bo znalazłem później w innych źródłach 9-letniego chomika, co już jest grubą przesadą. Tutaj dziecko najwyraźniej no spostrzegawczy może nie miało na tym poziomie, no albo to jakiś dżungar, które są podobne bardzo. Pytanie też jeszcze, bo część chomików hibernuje. Ja nie wiem, jak to jest, czy to czasem też im trochę nie przedłuża życia, jeżeli jest prawidłowo przeprowadzone, więc trudno mi powiedzieć, bo jakby nie znam tych historii. Ja kiedyś brałam udział w eksperymencie, gdzie był chomik hibernowany. Ja już widzę twój eksperyment. 6 lat go tam trzymaliśmy. Znaczy to nie był mój akurat eksperyment, ale tak, i ten chomik faktycznie w trakcie tej hibernacji to ten metabolizm w zasadzie tak spowolnił, że tam to serduszko to biło sobie naprawdę, nie wiem, raz na minutę może, no zupełnie praktycznie jakby był martwy, więc ja myślę, że takie coś mocno im wydłuża życie, bo to na przykład działa przy nietoperzach, nie? Że nietoperze z racji tego, że hibernują przez parę miesięcy plus zapadają w to odrętwienie, no to one przez to są bardzo długowieczne, nie? Bo tam kilkadziesiąt lat nawet potrafią żyć w porównaniu z takim chomikiem, więc ja myślę, że może to gdzieś mi tam wydłuża życie, trudno powiedzieć, ale tak jak mówię, że to może być kwestia po prostu tego, że niekoniecznie jest każdy świadom tego, co tam się z tym chomikiem dzieje, nie? No tak, no tu jest jeszcze mam na przykład, że średnio chomiki żyją od 2 do 4, niektóre gatunki jak syryjskie, bo twierdzą, że mogą 5 lat, no a chomiki aryjskie, bo one są największe, to ile? Europejskie. No proszę bardzo, wyłapała. No to europejskie. Ale no dlatego, że się zaśmiałeś, tak to bym pewnie poszła w to. Ja uśmiecham się do ciebie, po prostu. No. Zresztą wczoraj przygotowując się do audycji, gdzieś znalazłem, że rekordowy chomik europejski, nie aryjski, kilogram ważył. Tak, one dorastają, to są To takie już- naprawdę kawał dziada, no to już jest, ale to tam, ta wielkość to jakby jest jedna rzecz, no bo to jest taka świnka morska już, nie? Powiedzmy wielkościowo. No. Ale one są przecudowne z tą swoją wściekłością i z tym po prostu to są takie agresory. Jezu kochane, one normalnie robią po prostu takie skoki, warczą. W ogóle też zabawne, bo generalnie chomiki syryjskie też są dość agresywne i zrobili jakiś taki eksperyment, że chcieli tym chomikom wyłączyć, zdaje się, wazopresynę, czy jakąś tam jej pochodną, czyli hormon, który gdzieś tam na tą wpływa na relacje społeczne i miało to stłumić agresję. A się okazało, że to poszło w dokładnie odwrotną stronę. Jak im znokautowali te geny odpowiedzialne za produkcję tych hormonów, to po prostu jakiś demon opętał te chomiki, stały się tak agresywne, że w ogóle nic się nie dało przy nich zrobić, zaczęły się nawzajem w ogóle atakować i to tak w ogóle bez żartów, nie, bo tam z samicami po prostu się tak naparzały, że w ogóle nie szło ich nawet nie, że w tej samej klatce, ale oni te klatki musieli się separować, bo one po prostu tłukły w ściany tych klatek, no po prostu taki szał absolutny, morderczo chomiki, także eksperyment został uznany za nieudany, bo nie poszło. Ale one mają tą agresję taką cudną, to jest taka po prostu taka, nieważne, że one się przy tym nadymają, że one te swoje poliki nadymają powietrzem, takie balony im się robią po bokach, stają na 2 nogach, takie dźwięki jakieś takie skrzecząco, skrzypiące wydają, skaczą, w ogóle rzucają się, próbują od razu do tętnicy. Nie, one są po prostu obłędne w tym swoim ataku. To jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy na świecie, atak chomika. Tak, a to te syryjskie też potrafią, to znaczy się nie aż tak, ale też jak się wkurzą, to też mieliśmy takie właśnie do eksperymentów mniej oswojone. O Jezu, to tam coś zrobić przy tej klatce, to też człowiek musiał od razu się ubrać w jakieś rękawice ochronne, wszystko, bo takie ataki robiły. Ale jak teraz powiedziałeś o nadymaniu, to przypomniała mi się informacja, że chomiki jak sobie nadmą te policzki, to rzekomo, bo to też nie wiem, po prostu przez to, że to AI robi tak w konia, to już nie jestem tego pewien, to, że mogą się unosić na wodzie. Słyszałam, że do pływania używają, całkiem możliwe, to znaczy nie Właśnie wiem tego. nie wiem, no, bo to Nie takie... wiem, bo to brzmi trochę jak wymysł jakiś tam taki trochę już surrealistyczny, ale czemu nie? Jakby ja widziałam, jak one, widziałam wypadnięty ten worek. To właśnie do tego zmierzam. Ja dopiero jak to na zdjęciu zobaczyłem, mówię, kurczę, nie wiedziałem, że mogą wypaść, że to trzeba przyszywać. No, to taka skarpeta po prostu jest sflaczała wtedy. To rzeczywiście się dzieje, dlatego że te chomiki też nie do końca mają rozeznanie
z tym, co można do tego polika wsadzić. I czasami sobie tam wsadzają takie rzeczy, których same nie są w stanie potem wyjąć, bo na przykład puchną od wilgoci albo jakieś ostre rzeczy i czasami to faktycznie jest urazowe i to trzeba leczyć potem im, ale jakby w ogóle to jest taki niesamowity motyw z tym, jaki to jest w ogóle pojemne, jaki to jest super pomysł w ogóle, żeby takie coś mieć, żeby nie trzeba było się z tymi torbami potem po Biedronce bujać, tylko kurczę, torba polikowa, pyk, pyk, wszystkie zakupki zrobione i elegancko. Wiesz co, tak jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że w tym wypadku to chyba te chomiki chińskie miałyby największe szanse unosić się na wodzie, bo miałyby więcej tych worków. Bęk, ale wyczekałem ten dowcip, mówię, jak go tu wpleść, żeby załatwić cię. Ale zauważ, że gdyby ta część wznosząca była z tyłu, to trochę niekorzystnie dla jakby oddychania, nie? Takiego Znaczy on chomika. musi oddychać, on chce popływać. Ja nie wiem, jak działa chomik. To ty tutaj tłumaczysz. Ja mogę tylko dawać, wiesz, takie kontry, jak to, że nie dziwi mnie, że chomik europejski jest agresywny, bo na przykład pszczoła środkowoeuropejska, której chyba 2 linie są w Polsce, no nie, trzymane, żeby tylko przetrwała, to ona jest no takim klasycznym Polakiem. Jest mało robotna i agresywna, więc ja nie wiem, czy to nie jest po prostu, wiesz, taka lokalna cecha naszego zwierzyńca, nie? Tak. Rasy zachowawcze, tak, nie Tak. żyją. Dobrze, ale teraz tak, porozmawialiśmy o tym pływaniu, a ja chciałem ci powiedzieć, że AI ma dla ciebie jeszcze parę takich rzeczy, które weryfikuje. Powiedziałaś, że chomiki nie lubią być przytulane. Zaskoczę cię. Czytam, autentycznie wydrukowałem. Przegląd od AI. Chomiki okazują miłość i zaufanie poprzez kontakt fizyczny, tak jak przytulanie, lizanie i teraz jest najlepsze, a także mruganie oczami. To dopiero jest. No. Dodatkowo często tworzą gniazda w pobliżu opiekuna i poszukują bliskości. No tak, to chciałem spytać, ale już wiemy, że prawdopodobnie to jakieś zmyślone. Ziewanie w obecności opiekuna może być także wyrazem zaufania, ponieważ oznacza, że chomik czuje się bezpiecznie. Powiedz mi, jakie będą prace za 20 lat ludzi, jak będą na tym działać? To jest stop. przerażające. Charakterystyczne, proszące spojrzenie. Chomik może mieć charakterystyczne, proszące spojrzenie, które mówi, że chce mieć więcej uwagi i bliskości. Autentyk, cała I to strona. jest straszne, bo ludzie potem to czytają i myślą, że te chomiki są takie spragnione uczuć i że rzeczywiście one się tak kochają. To znaczy ja może trochę przesadziłam z tym, że zupełnie jakby, bo też są różne osobniki, tam jest zmienność osobnicza ogromna oczywiście. I są takie, które gdzieś w jakimś tam stopniu to może i okazują przywiązanie, to trochę chyba za grubo powiedziane, ale no gdzieś tam jakąś sympatię powiedzmy do człowieka. Natomiast jako zwierzęta, które nie żyją w stadach, one nie mają takich, tak jak na przykład właśnie to ziewanie podejrzewam wzięli od psów, tak? To gdzieś tam się wzięło, że albo od wilków, tak? Bo to jest taki element, to ziewanie jest takim elementem gdzieś tam mowy ciała. Natomiast no już gryzonie i to tylko takie, które nie lubią innych gryzoni jakoś tutaj im dopisywać, nie, to trochę przegięło, to trochę tutaj AI się Mnie podnieciła. to wiesz, tworzenie gniazd w pobliżu zaskoczyło, no bo zazwyczaj trzymamy ich w klatce, w jakimś akwarium. To znaczy może oni sobie, może gdzieś po prostu takie było, że na przykład komuś zwiał chomik i potem sobie założył gniazdo w wyrze albo w jakiejś szafie, no nie wiem, no bo jakby one mają dość chyba możliwości ograniczone, jeśli chodzi o zakładanie gniazd, nie? No, nie wiem. Właśnie tak uciłem, no bo to wydrukowałem całą tę stronę, bo jeszcze, no na przykład patrz, to też mnie rozbawiło. Podchodzenie do drzwiczek od klatek. Chomik może podchodzić do drzwiczek klatki, aby zwrócić uwagę opiekuna i poprosić o kontakt. Czy poprosić o wyjście, to może tak, bo on chce po prostu Nie, nawiać oni chcą tej kontaktu, klatki. oni właśnie nie chcą, te nie chcą uciec. No. To są te nowoczesne, które już są bardziej socjalizowane. Z kolei lizanie, nie powiedzieli kogo, może być oznaką, że chomik czuje się dobrze. Nie, no lizania chomika to bym nie rekomendowała, ale... Nie, to chomik kogoś, nie ty No wiem, chomik. żartuję. Nie wiem. Ale tak mi się... Nie, bo tak patrzę, bo ja już z tobą nie wiem. Mi się po prostu skojarzyło, bo ty masz nazwisko, które pochodzi z Czech, a akurat w Czechach jest Związek Hodowców Chomików. I tak już się zacząłem zastanowić, czy ty może jakieś tam, wiesz, po znajomości miałeś informację, że ktoś lizał chomiki, to czemu Ja tego myślę, nie dałeś że wcześniej? niestety to jest coś, co na pewno istnieje i na pewno są tacy ludzie. Że wiem, że ci chodziło, o co ci chodziło, aczkolwiek raczej myślę, że prędzej szczury, czy może chomiki też, one mają dosyć duży stopień ogólnie wywalenia na wszystko.
Takie to są po prostu zwierzęta dość mocno wyluzowane, chyba że im dasz drugiego chomika za blisko, to wtedy nie, ale jak takie, one jak już mają to jedzonko i się czują w miarę bezpiecznie, to mają wywalone na wszystko, jak im dać palec do lizania, to będą lizać. Ale właśnie, bo teraz mówimy o bezpieczeństwie, mówiłaś wcześniej o zdrowiu, o kołowrotkach. Ja jak teraz szykowałem się do naszej rozmowy, się okazało, że jak ten kołowrotek jest za krótki, trzeba za małą średnicę, bo teraz tam ktoś nieprecyzyjnie to opisywał, no to jeśli chomik nie ma podczas biegu prostego kręgosłupa, to dochodzi do zwyrodnienia szybko. Tak, w ogóle kołowrotki są strasznym urządzeniem, bo większość, w ogóle tak, to co się dzieje w sklepach zoologicznych to jest absolutna tragedia, bo jak się pójdzie, nie ma się wiedzy na temat chomików, pójdzie nie tylko chomików, ogólnie zwierząt, pójdzie się kupić pierwszą klatkę, to oni jakieś takie hardkory tam sprzedają, jakieś, w ogóle klatka dla chomika to jest w ogóle pomyłka, tak? Chomików się nie trzyma w klatkach, tylko w akwariach, terraria, najlepiej No terrarium. tak, albo klatka piętrowa, to już jest w ogóle poronionym pomysłem, bo Masakra, bo to są zwierzęta, które się nie wspinają, nie powinny się wspinać, one ryją, a nie wspinają się, a ludzie je w tych klatkach i one próbują wyjść, więc się wspinają, potem spadają, łamią sobie te małe nóżki, albo właśnie kołowrotki, które są zrobione z kratek, to też jest dramat, bo ten chomik biegnie, a on ma taki wewnętrzny przymus na to ruszanie się, bo gdzieś ten stres ma w sobie i to bieganie go gdzieś tam, powiedzmy sobie, uspokaja. I ten chomik biega w tej klatce i właśnie albo sobie nóżki łamie o te pręty, albo te kołowrotki są tak małe, że ten kręgosłupik wygięty cały czas i to po parę godzin na dobę, to jest dramat absolutny, te zwierzaki są tak biedne. Mnóstwo z takich filmów w sieci, jak te chomiki w ogóle robią jakieś straszne rzeczy, rozwalają swoje dzieci po klatce, albo jakieś takie backflipy robią, gdzieś to też jest, to jest jak zwierzaki mają złe warunki, to popadają w różnego rodzaju takie nawyki, właśnie mają jedną ścieżkę, którą cały czas podążają i właśnie też to może być takie wywracanie się do tyłu i ludzie, jakie śmieszne, kręcą to potem i gdzieś publikują, a to biedne zwierzę jest po prostu tak zamotane w tym swoim cierpieniu, bo biedne są po prostu te zwierzaki. No i się głupkowato potem zachowuje i to, a to takie tu śmieszne, albo matka, też są takie, ostatnio widziałam filmik strasznie zabawny, jak chomiczyca taka cała zdenerwowana swoje dzieci wrzucała w ten kołowrotek, zaczynała po nim biegać i te młode gdzieś tam wystrzeliwały z tego, Boże kochane. To też jest wszystko objaw strasznego stresu, jakieś stereotypy, jakieś tam zaburzenia, biedne zwierzaki, no tyle. To co się dzieje w sklepach zoologicznych, począwszy od fatalnej karmy, często przez w ogóle te klatki, malutkie te klatki. Taki chomik potrzebuje no minimum metra kwadratowego i najlepiej, żeby miał dużo ziemi do kopania albo jakiegoś fajnego podłoża, czegoś, żeby on mógł sobie jakoś tam realizować to swoje normalne jakieś potrzeby, a nie ta klatka, dramat, to jest po prostu dramat. jak teraz tak powiedziałeś, że się nie powinny wspinać, to znałem takiego chomika roborowskiego. Zresztą to był taki właśnie chomik typowy, że zaczęło się od jednego i jak odchodził, to były kolejne i dostawały tylko numerek. Że miały imię jest numerkiem, nie? No i ten jeden z nich był bardzo spokojnym chomikiem, ale chciał uciekać i faktycznie miał klatkę piętrową. No ale to był koniec lat 90., może początek 2000. Tak, takie były tylko. No. No i on właśnie się, zazwyczaj siedział na dole, ale pewnego pięknego dnia uciekł z tej klatki i odnaleziono go w paszczy jamnika, który przyniósł go swoim właścicielem jako zdobycz i jeszcze w pół żywego. Ten chomik później włóczył kończyną, już wyglądał na takiego lekko ekniętego, no ale weterynarz go poskładał i zaszła zmiana taka, że ten chomik się wspinał na samą górę klatki i spuszczał z niej w dół. On chciał ewidentnie zakończyć swoje życie, to była taka trauma, wiesz o co chodzi, nie? No. I nagle zaczął być agresywnym chomikiem, bo właśnie robił te syki, Tak. piski, że wiesz, że tutaj akurat wiadomo, że tutaj ten pies miał większy wpływ na to, ale później widzieliśmy jak ta klatka, jak nagle... Nie? No, ale więc- to jest, one w ogóle nie potrafią oceniać też odległości, one kiepsko, czy one po prostu spadają z wszystkiego, one nie schodzą, tylko spadają, one jak dojdą do takiej mają strategię schodzenia, że po prostu spadają, jak jest jakaśkolwiek wysokość, to one podchodzą i lecą, one w ogóle nie mają jakby takiego, nie wiem, odruchu, żeby się jakoś tam bronić przed tym upadkiem. No i faktycznie, że potem takie rzeczy je zwyczajnie traumatyzują, nie? Że one są takie już, biedne zwierzątka. Ale chcę wrócić do sklepów zoologicznych, bo powiedziałeś, że właśnie tam się dzieją dziwne rzeczy. Jest coś, co mnie zaskoczyło, gdy tak też tutaj czytałem o tych chomisiach, a mianowicie podobno kula jest tragiczna dla chomika.
Że to jest w ogóle jakieś narzędzie zła, no ale mów, przepraszam, już widzę, że wiesz. Nie, tak. Też trafiłam na te informacje. To znaczy zależy pewnie jaka kula, jakie miejsce i tak dalej, bo to chodzi o to, że ten chomik w momencie, kiedy uderza o przeszkody, no to są jakby i hałas i gdzieś tam jakieś dla niego, no to nie jest naturalne na pewno. Ja sobie myślę, że wszystko kwestia taka, gdzie się tego chomika puszcza i tak dalej, bo jeżeli na przykład to jest trawnik, tam gdzie on nie może się, nie wiem, gdzieś uszkodzić, czy nie uderza o rzeczy, to pewnie jest inaczej. Ja pamiętam, że ja za dziecka mój chomik taką kulę miał, aczkolwiek to nie było jakoś tam używane specjalnie, bo po prostu on się bał w tej kuli siedzieć, więc jakby nie wiem, nie umiem się do tego odnieść. Teraz już bym pewnie takiej kuli nie kupiła, znaczy w ogóle bym komika już nie kupiła, już inna sprawa, ale wydaje mi się, że jednak to nie jest na pewno bezpieczniejsze takie coś niż łażenie chomika luzem po domu, bo to jest bardzo głupi pomysł, żeby chomika puszczać, a też są takie pomysły. Na pewno lepiej w tej kuli niż luzem, bo to jest jednak trochę bezpieczniejsze, aczkolwiek to jeżeli ktoś kopnie taką kulę przypadkiem albo ona gdzieś tam się zakręci, no to przy ten biedny zwierzak w środku też dramat, nie? To takie, nie podoba mi się ten pomysł. A ja właśnie znalazłem też między innymi informację, że tam jest problem z cyrkulacją powietrza. Nie wiem, na ile faktycznie tak jest w takiej kuli, no bo on też nie siedzi w tej kuli za długo i że ten chomik po prostu wpada w panikę. No całkiem możliwe, on nic nie zrobi w tej kuli, nie? Tam, ja miałam taką, pamiętam, ażurową, ale z jakimiś takimi, kurczę, nie pamiętam, że jakieś takie były otworki, ale no nie wiem, bardzo możliwe. To jest wszystko takie dorabianie biznesu na tym, że ktoś ma tego chomika i teraz akcesorium będzie chciał dokupić ile tylko można, żeby chomik był jak najszczęśliwszy, ale to idzie w złą stronę, bo zamiast iść w takim kierunku, żeby gdzieś wspierać tą naturalną biologię, no to się właśnie wymyśla coś takiego, co będzie bardziej zbliżone, bardziej pasowało do naszych mieszkań. Nie? To ja stuknąłem. Chomika nigdy nie miałem, ale widzę, że ludzie, którzy nawet mają chomiki, zadają dość dziwne pytania Google'owi, bo to ci zresztą mówiłem wczoraj. W efekcie, gdy wpisałem coś o chomikach, na przykład wśród więcej pytań, to jest ten niższy dział na Google, pojawiło się, czy chomiki krwawią? Co oznacza czerwony mocz u chomika? I najważniejsze, czy mój chomik dostanie okres? Myślę, że łatwo odpowiedzieć, jeśli to jest samiec, to nie. Następne nie. Czy chomiki mają sraczkę? I tu dopiero pojawia się pytanie o tym, o czym już mówiłaś. Ile dni umiera chomik? Jezus No, no tutaj pytanie też proste. Dlaczego mój chomik ma miękką kupę? Później wracamy znowu do śmierci. Jak zachowuje się chomik przed śmiercią? Jak chomiki okazują miłość? I coś, co znowu wraca do śmierci. Jak wygląda rak u chomika? To są rzeczy, które ludzie pytają Google'a, więc czy to mogą być... Ja myślę, że to też mogą pytać dzieci, bo jak takie chomiki są często pod opieką dziecka, niekoniecznie rodzic się angażuje w tą opiekę, to potem takie dziecko szuka, nie? Zanim pójdzie do weterynarza i wyda pieniądze na to, to szuka samemu i gdzieś próbuje diagnozować. Także trochę tutaj pewnie w tą stronę, natomiast no, są strasznie smutne te pytania rzeczywiście. No wiesz, więc tak że nie ma pytania, czy kula jest dobra, czy zabawki. Wszystko, co wpisujesz o chomika, no to zmierza w jednym kierunku. Nie? No to tak, to jest ta smutna część, niestety tak. Z tym okresem, bo ty nawiązałeś, to gdzieś było tam rozwinięte w tym pytaniu? Czy dostaną okres? Wiesz co, to tutaj było, czy dostanie okres, a wcześniej w tych popularniejszych było po prostu, czy chomiki mają okres. Okay. I tyle, bo to widać, że to jest dość, bo to jest jako więcej pytań. W tych podstawowych to od razu się wyświetliło mi, czy chomiki mają okres. Nie czy mój, tylko po prostu. I to jest tak... Zastanawiam się, czy to jest związane z tym, że ludzie karmią burakami i liczę, że to o to chodzi, że po prostu karmią burakami i potem ten chomik sika na czerwono i to stąd się bierze. I ja sobie wolę to w głowie poukładać, że tak wygląda, bo generalnie jakiekolwiek krwawienie z tyłu chomika jest patologią i nie ma tam miejsca na żaden okres ani niczego, nic takiego. Ty dodajmy, że z przodu też, bo ktoś powie sobie, że spoko, mój to z paszczy. No właśnie nie do końca, bo właśnie to jest to, co wczoraj mówiłam ci, że ja tu mam obczajam poważne tematy, a ty wyjeżdżasz... To pytanie jest później. To pytanie jest później. Ja teraz cię na razie podpuszczam. Szukam, gdzie będzie... Dobra, czyli z przodu chomika, dobra, ale to już powiem, jak już zaczęłam. Z przodu chomika może się pojawiać czerwona wydzielina na pyszczku, czy na nosie, czy na oczach,
dlatego że niektóre gryzonie mają tak zwany gruczoł Hardera, zdaje się to się nazywa, tak mi się wydaje, że tak to znalazłam. Tak, gruczoł łzowy położony za gałką oczną, to gruczoł Tak, Hardera, właśnie, brawo. bo to głównie u szczurów to się pojawia. U chomika szczerze mówiąc nie widziałam, ale w każdym razie to jest normalny objaw, to nie jest krew, tylko to jest taka wydzielina, która ma taki kolor i to faktycznie może się zdarzyć, to niekoniecznie musi być objaw patologiczny, natomiast tył chomika nie ma prawa wydawać, no chyba, że burakier, no to rzeczywiście. Ale tutaj Jeśli oczywiście tak to AI cię sprowadza do parteru, bo według AI porfiryny, które tam się znajdują, to służą jako składnik niektórych farb do złoceń, nadając im metaliczne właściwości. Więc się szykować do malowania pokoju, czy jakiś był inny cel twojej lektury o porfirynach? Na szczęście nie pobieraje się od chomików w tym celu, więc spoko. Jeszcze, wiesz co, to ja ci powiem, że naprawdę się boję, jeszcze parę audycji się dowiemy takich rzeczy, że... No ale wróćmy do tej ciąży, bo to też jest ważne. Jak udało i dlaczego osiągnąć się chomikom tak krótką ciążę, bo przypomnę, o ile znajdę zaraz, ale najkrótsza chyba to, no chyba syryjski miał 16 dni. 18 dni, no. No, Czy nie, generalnie- no to syryjski, bo 18 do 20 to miał chiński. Że najkrócej syryjski, że on w ogóle rekordy bił. Tak, to znaczy skrócenie się czasu ciąży, przyspieszenie dojrzałości płciowej i zwiększenie ilości miotu to są strategie dla zwierząt, które nie mają za bardzo jak się bronić i są właśnie w łańcuchach pokarmowych wielu zawarte. I to jest coś, co po prostu ewolucja utrwaliła na zasadzie, jeżeli, to jak króliki, tak? One też są bardzo chętnie zjadane, nie mają zupełnie jak się bronić i wiele zwierząt z nich korzysta jako z bazy pokarmowej. I proszę mi tu nie pisać rzeczy. I w związku z tym, poczekaj, bo teraz zgubiłam wątek. No i one stawiają na ilość, tak, potomstwa. Im więcej tych dzieci wydadzą na świat, tym większa jest szansa, że jakieś przeżyją. No i to takie coś było premiowane przez ewolucję przez miliony lat, w związku z czym się utrwaliło. Niepoważny jesteś kompletnie, po prostu zero profesjonalizmu. Znaczy, jestem bardzo profesjonalny, bo mieliśmy przygotowaną już odpowiedź, że po prostu chomiki są pazerne i żyją na 800+. A ty się rozwinęłaś i starasz się... Wiesz co, ale... No dobrze, to może inaczej. Po co chomikom ogonki? Ja mam odpowiedź AI i jest petardą, uwierz mi. To zanim powiem, to znaczy się nie wiem po co są, natomiast trafiłam na cudny opis na Wikipedii, przy którymś chomiku, już teraz nie wiem, że ogon ma podobny do ogona niedźwiedzia, co mnie strasznie rozczuliło, bo akurat porównywanie czegoś do, no już prędzej by napisali, że podobny do łysej kiełbaski albo coś takiego, a akurat ja nie wiem, czy ludzie wszyscy wiedzą, jak wygląda ogon niedźwiedzia, żeby go sobie, prędzej chyba wiedzą, jak wygląda ogon chomika, co? Niż jak... Wiesz co, ja nie wiem, ale to prawdopodobnie wynika, że ta osoba była z Wielkopolski. Bo gdy mówiłem, że słuchałem różnych rzeczy i tam czytałem źródła, to akurat właśnie osoba z UAM też mówiła, że bardzo chciała mieć chomika, bo kojarzył jej się z miniaturowym niedźwiedziem polarnym. I ten ogonek, wiesz, więc może coś tak faktycznie w tym jest. No ale słodko. No to nie pomyślałam, może rzeczywiście. Bo ja też nie myślałem, tylko wiesz, tak zacząłem przeglądać wczoraj akurat przez przypadek, bo ja się normalnie nie szykuję przecież, nie? Ale akurat wczoraj się szykowałem. AI ma lepszą odpowiedź, bo ja najpierw myślałem, że to jest poważne, ale traciłem już później nadzieję, więc chomikom ogonki służą głównie do utrzymywania równowagi i stabilności przy poruszaniu się. Tak, z pewnością, ale tak. Teraz jest tylko lepiej. Pomagają im również w utrzymaniu ciepła i w komunikacji. To jest dość oczywiste, nie wiem jak to robią, ale nagle pojawia się trzecie zdanie, które nawiązuje do pierwszego i które mnie zdobyło. Chomiki używają ogonków do skrętów i manewrowania w ciasnych przestrzeniach. Więc powiem ci, że sterem po prostu, sterem chomiczym jest. Ojej, nie no, cudna koncepcja. Jak wchodzą w winkiel, piękny, nie? No, jak wchodzą w winkiel, to ogonem hamują. No po prostu, jak ja to sobie wyobraziłem, nie? Bo naprawdę, no ten ogon nie jest aż tak duży, żeby... Nie, no to jest taka kituchna łysa, no nie, no to... Dobra, węch. Czemu chomiki mają taki świetny węch? Bo podobno właściciela rozpoznają z daleka. Czy to akurat nie jest jakiś wybitny węch, bo generalnie zwierzęta, które mają aktywność nocną... Czyli nie tylko mnie deprecjonujesz, ale teraz węch chomików. To dobrze, słucham.
Nie no, ja deprecjonuję twoje pytania ogólnie, tak? To wiesz, jakby To tutaj zauważyłem. nie wychodzę poza schemat. Tak generalnie zwierzęta o aktywności nocnej, które mają powiedzmy mniej mogą na tym swoim wzroku polegać, tak? No to mają bardziej wyostrzony węch, czy rozpoznają właściciela, no zależy pewnie jak mocno pachnie ten właściciel, nie? Bo tam... ale pytanie, skąd ludzie wiedzą, że po węchu, a nie po głosie, nie? No to takie... Wiesz co, gdzieś ktoś twierdził, że oswaja się chomiki i na przykład jak dają ci oswojonego chomika, to on z przyzwyczajenia wchodzi na rękę, a jak wejdzie, to poczujesz, że to nie ta ręka. Co z drugiej strony niestety koreluje z twoją hipotezą, że wcale nie jest to świetny węch, skoro dopiero na ręce poznał, że to nie ta ręka. Nie? No, Więc, no ale to tak mówię, pytam ciebie, bo to ty jesteś tu specjalistą. no właśnie Buda w ogóle damo. nie jestem. W ogóle nie jestem ani trochę specjalistą od chomików, bo w ogóle... No moim zdaniem jesteś. No i koniec. Proszę bardzo. Nie? Ja to wiedziałem tylko jako kolegę, który twierdził, że jego chomik jeden nazywał się padchomik, drugi nadchomik i nie będziemy może mówili dlaczego, ale tak samo jak wiem, że znajoma nazywała swoje chomiki plaskaczami, bo jej młodsza kuzynka przychodziła i je przyciskała ręką do ręki, nazywa je plaskaczami, że im robi. No więc to wiem, że te zwierzęta przeżywają koszmary w tym kraju i no nie możemy się oszukiwać, ale zakładałem, że ty będziesz stawała w ich obronie, stąd moje pytania. I one są- Owek. Tak, no może by się ktoś chciał dowiedzieć właśnie. No ja nie wiem, dobrze, to spytamy o coś innego. No siekacze rosną im przez całe życie, więc no nie wiem, czy chomiki byłyby koszmarem, czy ulubieńcami dentystów? Ale to jest w ogóle gruba sprawa. Ja wiem, bo to ja wymyśliłem. Te stale rosnące zęby to nie są tylko te z przodu, które można przyciąć łatwo i które widać, że rosną, ale im potrafią trzonowce się tak na przykład krzywo ścierać, że powstaje taka szpila z jednego, że jakby ściera się tylko w połowie, a z tej drugiej połowy zęba powstaje szpila, która potrafi na przykład wysadzić gałkę oczną. I nie wiadomo, co się dzieje z chomikiem, nagle trochę gorzej zaczyna jeść i nagle ni stąd ni zowąd wywala mu gałkę oczną. To samo może się dziać też z królikami, innymi gryzoniami, znaczy się zajęczakami i gryzoniami. Natomiast to jest takie, że trzeba w ten mały ryjek zajrzeć do środka, to nie jest takie hop-siup, bo to trzeba mieć jakieś tam specjalne sprzęty, żeby to zobaczyć i potem spiłować. Więc w ogóle opcja krzywego zgryzu u gryzoni to jest dramat, bo jeżeli odrobinę się chociaż względem siebie przesuną szczęki, to wtedy te zęby się nie ścierają jak trzeba i z tego potem się robią straszne problemy i to korekcja tego to jest taki w ogóle całe przedsięwzięcie. Google twierdzi, nie, chomiki nie wybuchają oczami w sensie literalnym. To nie jest naturalny proces, żebyś wiedziała. I w skrócie, chomiki nie mają wybuchających oczu. W przypadku jakichkolwiek problemów z oczami u chomika należy jak najszybciej udać się do weterynarza. To znaczy zależy, bo szczerze mówiąc widziałam kiedyś coś takiego, ale ten chomik był akurat już nieżywy i konsumowany przez węża. Więc to z tym niewybuchaniem oczu to nie do końca się zgadzam. No ale nie musisz się zgadzać z AI, bo no, jak już doszliśmy do wniosku, jest gorzej przygotowany niż ja momentami. Ale to z tymi oczami to też związane jest z tym, że one te oczy mam takie wyłupiaste mocno, nie? One mają te oczka tak jakby takie koraliki przykleić w zasadzie na czaszce. No ale to też jest cecha zwierząt nocnych, nie? Więc to akurat tam się może gdzieś też kojarzyć. Te gały wyłażą mocno. Dobrze, no ale to jak myślisz, po prostu chodzi mi bo wiem, że u nich w ogóle z tą higieną zębów bywa różnie. Bo o ile siekacze sobie się ścierają i rosną, no ale tam reszta to są kły, no i tych trzonowców jest 10, więc tak też podobno trzeba u nich zaczynać dbać Tak, już. dlatego na przykład z tym ścieraniem ogromnie ważne, żeby one miały odpowiednie rzeczy do tego ścierania i co też jest ważne, kiedyś ja pamiętam jeszcze jak były takie zalecenia, żeby na przykład dawać suchy chleb, że one sobie na suchym chlebie ścierają zęby. I się dawało i chomikom, i królikom ten suchy chleb po to, żeby sobie ścierały zęby, a to jest pitu, bo one sobie ewentualnie właśnie przednie ząbki trochę powiedzmy może tam w jakimś stopniu, natomiast dalej to już jest papka i dalsze zęby już nie mają jak się ścierać. Natomiast najlepiej się ścierają na sianie czy na drewienkach, na takich rzeczach, które tam są trudniejsze do rzucia, nie? O widzisz. Do skrobania. To teraz najtrudniejsza sprawa. Hasło Jawożno. Działaj. Proszę bardzo. Ja już słuchałem opinii mocnej.
Ale Agnieszka ma dla was ciekawostkę. Tak, to znaczy w ogóle w Polsce jest przecudowny program ochrony chomika europejskiego. Nie jest tak wysokobudżetowy jak ten holenderski, na szczęście, i jest dużo lepiej przemyślany, a raczej jest lepszy odbiór społeczny chyba, bo tam wiem, że w tej Holandii mieli problem, że nie bardzo rolnicy chcieli uczestniczyć w ogóle w tej reintrodukcji i tak dalej. Natomiast w Polsce nadal jeszcze jest troszeczkę to za mało wykorzystane w tych miejscach, gdzie ten chomik występuje. To nadal jeszcze te regiony nie robią sobie z niego atrakcji, a powinny. Bo chomik europejski jest w ogóle absolutnie piękny. To jest najbardziej kolorowy polski ssak. Jest po prostu ubarwiony obłędnie i poza tym, że ma ten cudowny, przecudowny behawior, jest taki arcyciekawy w ogóle w obserwacji, to właśnie zamiast jakby się nim chwalić, to nadal te miejsca, gdzie on występuje, między innymi na przykład w okolicach Szczebrzeszyna, które tylko chrząszczami żyje zamiast chomikami, a powinno chomikami. Natomiast w tym Jaworznie, no to absolutnie przecudowne, tam zdaje się, to koleżanka, która jest w tym projekcie, mówiła, że tam to była kwestia jednego urzędnika, który podchwycił temat i przecudownie przekuł to na fantastyczną reklamę miasta. Tam, ponieważ chomiki jakby pierwotnie tam występowały, to tam te regiony zostały wybrane na miejsca, gdzie tą reintrodukcję się przeprowadza. Polega ona na tym, że chomiki są rozmnażane w poznańskim zoo i potem zostają tam wypuszczane w odpowiednio przygotowanych miejscach. Wypuszcza się je taką miękką metodą, czyli nie, że na hura otwiera się klatki i biegnij chomiku i chodź sobie rać, tylko robi się to poprzez takie małe woliery aklimatyzacyjne, czyli robi się takie klateczki i tam się wpuszcza tego chomika i on po prostu się wykopuje z tej klateczki i dzięki temu ma od razu norkę, do której może się schować i potem może sobie pomału zakładać jakąś nową, wędrować, ale jakby ma taką bazę bezpieczną. No i miasto Jaworzno przecudownie rozpropagowało w ogóle ochronę chomika, bo to jest też bardzo istotne, żeby za tą ochroną szła edukacja i żeby ludzie chcieli tego chomika mieć i żeby tam inne zwierzęta, które się próbuje chronić. I tam w ogóle powstał chomiczy szlak i są rzeźby z tymi chomikami. Jest legenda o tych chomikach, jak one pomagały tam w ogóle chronić miasto. No po prostu cudo. To jest tak piękna ochrona przyrody, w ogóle takie absolutna perełka. To naprawdę uważam, że to powinno się o tym uczyć na uczelniach i jak to można zrobić pięknie, skutecznie i w ogóle z korzyścią dla wszystkich. No dobrze, a gdzie to Jaworzno leży? O, widziałem, tu był wulgaryzm. Ja podpowiem, proszę państwa. Nie, powiedziałam bujaj się, nie powiedziałam wulgaryzmu. Ja od razu widzę wulgaryzmy. Od razu widzę. W każdym razie to jest taka ciekawostka, bo faktycznie część osób zamieszkałych w Jaworznie nie uważa, że mieszka na Śląsku, no co jest zgodne z prawdą, bo historycznie to jest Małopolska, a nawet część Jaworzna jest skrawkami Zagłębia Dąbrowskiego. Ale to tylko taka ciekawostka, bo mam jeszcze lepszą. Szkoły nie dotyczy niestety Jaworzna, ale szukałem, gdzie są jeszcze pomniki chomików. No. I pomnik chomika w Lublinie. Tam w ogóle to jest jakaś bardzo dziwna historia, bo ten pomnik był podobno notorycznie niszczony. Ja mam jego zdjęcie. To jest taki chomik z drewna. Nie wiem, czy go widzisz tutaj? No, słodki. No i tytuł artykułu na lublin24.pl. Pomnik chomika wróci na górki czechowskie, ale opiekunowie chcą uniknąć trepanacji czaszki. Więc powiem ci, nie wiem, co tam się działo z tym chomikiem, bo już nawet się bałem, ale generalnie było tak, że teraz go pan stolarz naprawił, musieli mu zmienić nakrycie głowy, rzeźba była niszczona oraz przewracana. No to może jakiś bardzo prowokacyjny miał minę albo coś tak, że ludzi jakoś triggerował, no to coś musiało. Ale te to jest Jaworznie coś, nie? są takie malutkie, nie? Takie i trwalsze niż z drewna, bo one są jakieś tam z brązu odlane chyba. Może to widzisz, nauczeni doświadczeniem mówią, że nie będą się bawili w Lublin i od razu takie, no ale widzisz, no powiem ci uczciwie, że mam tu parę cytatów, jak sądziłaś, co to dzisiaj rzeźbienie będzie, a tu całkiem ładnie, no powiem ci,
piękne odpowiedzi, dużo wiedzy o genitaliach. Nie było A nic... nie powiedziałam właśnie, bo jeszcze bo widzisz, zanim zaczęliśmy, to jeszcze doczytałam, bo nie byłam pewna, ale tak, właśnie okazuje się, a propos genitalnej wiedzy o chomikach, to chomiki posiadają bakulum, czyli os penis, kość penisa. Jak Poważnie? większość, jeśli gryzoni, akurat w trakcie doktoratu siedziałam w pokoju z koleżanką, która badała te kości prącia u nornic akurat, więc widziałam, jak one wyglądają, u chomików zakładam, są dość podobne. One są przepiękne, to jest w ogóle taki twór, który wygląda jak taki mały trójząb, taki zupełnie mikroskopijnej wielkości, bo on ma całość, to podejrzewam z 3 mm, może nawet mniej, nie no, cały pindolek to ma z 3 mm, to myślę, że to tam całe jeszcze ma mniej. I te gryzonie właśnie jakby tą kość prącia mało sobie osób zdaje sprawę, że tam już takie malutkie struktury są w środku, także to nie tylko duże jądra, ale również kość prącia. No, jako że to jest audycja fachowa, czy pindolek to jest nazewnictwo oficjalne? Tak. Dobrze, zapisuję, no bo wolę wiedzieć, wiesz, nie? Bo dowiedzieliśmy się na przykład już dzisiaj, że to, co mówiłaś, że ludzie, którzy się stresują, dużo biegają, chomiki też. Ja tu najbardziej jestem joginem, bo ja nie biegam w ogóle. Teraz dowiedzieliśmy się, czym jest pindolek. Ja znalazłem jeszcze, że są chomiki brachycefaliczne, ale nie Możliwe. znalazłem żadnego fajnego zdjęcia i dlatego nie chciałem o tym rozmawiać, bo nie wiedziałem, czy mnie znowu nie wprowadzają na minę, wiesz o to chodzi, nie pomylili tak, moce. brachycefaliczne są, znaczy w ogóle brachycefalia jest to dla mnie przerażającym w ogóle trendem i skracanie pysków u zwierząt No. nie uważam za dobry pomysł, ale nie wiem, czy trafiłeś na to na łyse chomiki? Łyse widziałem, tak, widziałem Dobra, takie bo zdjęcie. tam jest też gruba akcja, okazuje się, że łyse chomiki to jest mutacja genetyczna, która sprawia, że wytwory naskórka w ogóle nie powstają, więc na przykład one nie mają też sutków. Więc jeżeli taki chomik się urodzi, to już nie można go dalej rozmnażać, no bo nie byłby w stanie wykarmić młodych. Także uważa się generalnie za pomysł nieetyczny te łyse chomiki. O, popatrz. No. To zaskakujące, więc żeby tak nie było mrocznie, to mam dowcip, stary i głupi. Leży facet w łóżku w nocy i nie może zasnąć. Nagle ktoś łomoce do drzwi. No i chłop otwiera drzwi, nikogo nie widzi, zamyka. Ktoś znowu łomoce do drzwi. Otwiera nic, no za trzecim razem jakieś pukanie, patrzy na dół, a tam taki malutka śmierć, taka kostucha rozmiarów mini. Gość rzuca się, wiesz, na kolana, błaga o przebaczenie, a co mówi śmiertka? No. Ja po chomika. I tym pozytywnym akcentem, jako że tak chomiki są odbierane w tym kraju, będziemy kończyli dzisiejszą krótszą audycję. Chyba że chcesz coś jeszcze dodać, bo może jeszcze coś znalazłaś ciekawego? Nie, ja pewnie pozapominałam, przypomina mi się później, także już trudno, już wszystko. Bardzo dziękuję. To ja ci dziękuję i wszystkich, którzy nas wysłuchali, doszli tak daleko, zachęcam do subskrybowania kanału i słuchania tego aksamitnego głosu Agnieszki, przepełnionego wiedzą. Dzięki. Dzięki serdeczne.